Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ania. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić spodnie typu rybaczki. Będą to takie spodnie do połowy łydki, czyli tak zwana 3/4. Oczywiście długość spodni tak naprawdę zależy od Was. Z tego wzoru można sobie zrobić długie spodnie, bermudy, shorty. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie chcecie mieć spodenki. Ja Wam pokażę, jak wykonać Wy natomiast decydujecie o długości nogawek sami. Są to pierwsze spodenki na moim kanale, więc mam nadzieję, że taki tutorial Wam się również przyda. Wzór, z którego będę korzystała, użyłam już raz do zrobienia spódnicy. On się bardzo sprawdza, ponieważ jest po prostu nieprześwitujący, a jednocześnie przewiewny. Więc jeśli zrobiliście spódniczkę, to pewnie już wiecie, jak zrobić ten wzór, natomiast jeśli nie, to zachęcam sobie zrobić nawet takie spodenki. One są naprawdę bardzo fajne, przewiewne, takie typowo można powiedzieć dresowe, sportowe, na rower, na wycieczki. Naprawdę bardzo fajne. Jedyne, czego żałuję, to to, że już mi brakło włóczki i nie mogłam sobie zrobić kieszeni, więc tego niestety Wam nie pokażę. Być może zrobię jeszcze jakieś inne spodnie, w których będzie kieszeń i Wam wszystko powiem. Natomiast na końcu filmu ewentualnie pokazuję, jakby taka kieszeń miała wyglądać i jakby trzeba ją zrobić. Ok, jeśli chodzi o włóczkę, ponownie korzystam z włóczki niteczkowej od Kokonki. Włóczka Recoton, 4 nitki, użyłam 1500 metrów, cały motek 1500 metrów, no i właściwie zostało mi naprawdę niewiele, żeby zrobić kieszeń i prawdopodobnie mi po prostu braknie, dlatego nawet niestety nie kończyłam tej kieszeni. Więc jeśli planujecie spodenki w podobnym rozmiarze co mój, ja podam w opisie, jaki mają rozmiar moje spodenki, no to 1500 metrów powinno Wam starczyć, ale jeśli planujecie długie, to na pewno nie. Natomiast jeśli krótsze, no to spokojnie powinno starczyć. Jeśli chodzi o szydełko, używam szydełka 2,75 po to, żeby te dziurki były mniejsze i żeby spodenki były mniej prześwitujące. Natomiast jeśli nie macie takiego szydełka, można również użyć szydełka 3 mm. Ok, jeśli chodzi o konstrukcję, robimy spodenki od dołu, robimy w okrążeniu ścieg. Zaczynamy od nogawek, robimy jedną i drugą, oczywiście obie takie same. Ten ściągacz, który tutaj widzicie, robię na samym dole i uwaga, jeśli robiliście, bądź widzieliście film z moją spódniczką, wcale nie musi być taki ściągacz, może być na dole taki dekoracyjny ścieg, który użyłam właśnie przy robieniu spódnicy. Więc taka krótka informacja, że wcale nie muszą być tutaj ściągacze. Robimy oczywiście na początku nogawki, czyli idę od dołu, później te nogawki łączymy sobie tutaj razem i pracujemy dalej już w jednym kawałku, bez żadnych zmniejszeń. Czyli spodenki muszą być tak wyprofilowane i tak zmierzone, żeby nogawka była odpowiednia w najszerszym miejscu, gdzie macie udo. Musi Wam wejść po prostu luźno udo i wtedy wiemy, że będzie odpowiedni rozmiar. Zarówno jedna, jak i druga. Natomiast ta część tutaj lekko skracam, zbierając kilka oczek tutaj w tym miejscu, natomiast ja w trakcie robienia mówię, jeśli potrzeba zebrać więcej bądź mniej, wszystko tłumaczę, jak to zrobić. I na samym końcu robię sobie ściągacz od razu, w którym w środku zamykam szeroką gumkę. Oczywiście, jeśli planujecie sobie spodenki, warto mieć do niej już gumkę, żebyście wiedzieli, jak szeroki ma być ten ściągacz. Ja planowałam sobie zrobić szeroką gumkę, szeroki ściągacz, ponieważ taki styl mi się podoba. Więc pamiętajcie, że wykonując ściągacz, trzeba robić po prostu pod szerokość Waszej gumeczki. No i tyle, słuchajcie, krój naprawdę bardzo prosty, wzór również, nie jest zbytnio skomplikowany. Od Was zależy, czy to będą długie, czy krótkie spodenki. Ja Was oczywiście serdecznie zachęcam do spróbowania, naprawdę. Wydaje mi się, że są spodenki na tyle uniwersalne i proste, że można sobie zrobić naprawdę w przeróżnych kolorach i rozmiarach. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać, czy wolicie też takiego rodzaju ubrania, czy raczej wolicie tylko sweterki. Jestem ciekawa, czy robić spódniczki, czy robić spodenki. Do tej pory to są moje pierwsze spodnie zrobione na szydełku. Ja osobiście jestem bardzo z nich zadowolona i bardzo się cieszę, że zdecydowałam się je zrobić, pomimo że się faktycznie długie spodnie robi długo, zwłaszcza długą nogawkę, ale warto, naprawdę. Także czekam na Wasze komentarze. No i przechodzimy już dalej.
Spodenki zaczynamy od zrobienia 2 takich nogawek. Ja już mam gotowe, natomiast za chwilkę pokażę Wam próbkę, jak będzie wyglądał wzór. Wy oczywiście natomiast musicie nabrać odpowiednią liczbę oczek, która da Wam odpowiednią obwód Waszej nogawki. Oczywiście nogawka musi wejść w najszerszym miejscu nogi, więc musicie dobrać taką liczbę oczek, żeby była dla Was odpowiednia. Nogawki robimy od dołu do góry. Oczywiście jeszcze na samym końcu będzie ściągacz ściągający nasze spodenki, więc tutaj na razie to wygląda jak prostokąt, ale później będziemy sobie jeszcze to wykańczać. Długość takiej nogawki łatwo na bieżąco sobie sprawdzać, ponieważ można ją oczywiście przymierzyć i sprawdzać, jaką długość chcecie mieć spodenek. Ja natomiast już jestem na etapie, gdzie zrobiłam 2 nogawki i będę je ze sobą łączyć, więc za chwilkę przejdę do tej części, natomiast zanim oczywiście to będę łączyć, pokażę Wam, jak będziemy wykonywać wzorek, jak obliczyć sobie oczka na daną szerokość nogawki. No więc zaczynamy. Tak jak wspominałam wcześniej, nogawkę robię od dołu, więc łańcuszek, który musimy zrobić, będzie tak naprawdę objętością najszerszą Waszej nogi. Natomiast na początek zrobimy oczywiście tylko próbkę. Po to, aby odpowiednio obliczyć sobie liczbę oczek potrzebną do uzyskania szerokości Waszej nogawki. Więc tak, biorę sobie włóczkę, zrobię to w jaśniejszym kolorku, żeby było łatwo widać. Robię pętelkę podstawową i nabieramy dowolną liczbę oczek, chociaż ja preferuję parzystą, wtedy łatwiej dzielić oczka. Czyli na przykład nabiorę sobie 20 oczek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mam nabrane 20 oczek. Następnie oczywiście dobieram jeszcze oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. Odwracam łańcuszek i będę pracowała na tej tylnej tutaj pętelce. Ja nie łączę łańcuszka od razu, ponieważ mam cienką włóczkę i łatwo się pomylić, które oczko jeszcze przerobić, które nie, dlatego pokazuję prostszą metodę. Natomiast jeśli jesteś osobą zaawansowaną i chcesz sobie od razu połączyć łańcuszek oczkiem ścisłym, oczywiście jak najbardziej możesz to zrobić. Teraz tak, drugim oczku od szydełka, czyli to jest pierwszy, drugi, będziemy wykonywać półsłupki nawijane, czyli robimy sobie narzut, wbijam się tutaj w tą tylną pętelkę, przekładam szydełko pod pętelką, pobieram włóczkę i przekładam przez 3 pętelki. Pierwsze oczko trzeba sobie zaznaczyć i każde kolejne robimy tak samo, czyli narzut, pobieram pętelkę, przekładam, pobieram włóczkę i przekładam przez 3. Narzut, wbijam się w tą tylną pętelkę, przekładam pod, narzut, przez 3. Kto zna półsłupki nawijane, to na pewno wie, jak robić. Tak robimy sobie do końca rzędu. Czyli zwykłe półsłupki nawijane. Dobrze, ja sobie przerobię do końca. Przerobiłam sobie cały łańcuszek, następnie ten pierwszy rząd będziemy zamykać w okrążeniu. Tak jak powiedziałam, dla mnie jest to prostszy sposób zamykania okrążenia, natomiast różnica wysokościowa wcale nie jest taka wielka. My jeszcze na końcu robimy sobie na dole wykończenie ściągaczem, więc tego w ogóle nie będzie widać. Przykładamy sobie 2 krawędzie w taki sposób, żeby prawa strona szła do prawej strony, czyli to, co tutaj robiliśmy. Następnie wyciągam sobie znacznik, wbijam szydełko w to pierwsze oczko, które miałam zaznaczone, przekładam włóczkę przez to oczko i przekładam przez następne. W taki sposób łączę sobie to okrążenie. Następnie jeszcze raz w tym samym oczku tutaj, tylko w tylnej pętelce, tu mamy taką tylną pętelkę, będziemy wykonywać dalej półsłupki nawijane. Ja Was bardzo przepraszam za stan moich rąk, ale jestem trochę podrapana, podcinałam róże i no niestety ręce wyglądają tak, jak wyglądają. Mam nadzieję, że Wam to aż tak nie przeszkadza. Musicie wybaczyć. Ok, słuchajcie, czyli tak, robimy narzut,
I jeszcze raz, zobaczcie, tu mam takie oczko łączeniowe, tylko tym razem wbijam się od góry i pobieram sobie tylną pętelkę tutaj. I robię tutaj półsłupek nawijany, czyli od razu po połączeniu robimy półsłupek nawijany w tylną pętelkę. I w zasadzie tak będzie wyglądał nasz wzór. Za każdym razem będziemy sobie tutaj wbijać się w tylną pętelkę tego oczka, przekładać i robić półsłupek nawijany. Cały czas w tylną pętelkę. Wzór bardzo prosty, tak jak wspominałam, korzystałam już z niego przy robieniu spódniczki. Nadaje się na wszelkiego rodzaju właśnie zakrywające ubrania. Jest przewiewny, ale nie prześwituje. Oczywiście trzeba też dobrać odpowiednie szydełko do włóczki, żeby te dziurki były jak najmniejsze. I zobaczcie, przerabiamy sobie cały czas w okrążeniach. Półsłupki nawijane w tylną pętelkę. Cały czas dookoła. I tutaj już w kolejnym, drugim rzędzie nie będę robiła łączeń, ponieważ chcę pracować dookoła bez łączeń w spirali, po to, żebym nie miała żadnego szwu i żeby spodenki ładnie wyglądały. Natomiast jedyne przejście to będzie tutaj ten na dole, ale tak jak mówię, tego w ogóle nie będzie widać. Przejdę sobie jeszcze tutaj dookoła, żeby Wam pokazać, jak teraz tutaj to będzie wyglądało. Zobaczcie, mam tutaj ostatni półsłupek, tutaj przed złączeniem, to jest ostatnie oczko, natomiast to oczko jest to oczko łączeniowe, te oczko będę pomijała, czyli to oczko się nie wbijam, tylko ostatnim oczkiem, które muszę tutaj wykonać, jest to i robię półsłupek nawijany. Następnie pomijam to malutkie oczko łączeniowe, wyciągam sobie już znacznik i po prostu dalej pracuję w tym pierwszym oczku, tutaj co miałam znacznik, wykonując cały czas dookoła ten sam ścieg. Czyli tak naprawdę po połączeniu tego pierwszego rzędu już dalej pracujemy w okrążeniach. Jeśli robiliście sobie łańcuszek od razu łączeniowy, trzeba po prostu wykonać tak samo ścieg taki sam, czyli zaczynając od półsłupka nawijanego dookoła i po prostu w pewnym momencie cały czas przerabiać dookoła, pomijając oczko łączeniowe. Ale wygodniej jest sobie zrobić ten pierwszy rząd, zanim połączymy, bo wtedy nam się po prostu te oczka nie mylą, nie gubią. Jest zdecydowanie prościej. Ja tylko jeszcze wykonam jeden rząd, żeby Wam właśnie pokazać, jak to będzie to przejście wyglądało. Tutaj się już do tego zbliżam. I tak naprawdę już mamy, zobaczcie, ciągłość, czyli tutaj nie musimy patrzeć na żadne oczko łączeniowe. Jest ciągłość tych oczek, więc przerabiamy sobie cały czas tak samo dookoła. Ok, myślę, że nie muszę dalej pokazywać. Wbijanie się w tylną pętelkę powoduje, że powstaje nam tutaj taka ładna fala, właśnie ten wzór, na którym mi zależy, czyli za każdym razem musimy pobrać tylko tą tylną pętelkę i zrobić sobie półsłupki nawijane. Tak jak mówiłam, jedynym przejściem, które tutaj jest widoczne, jest to miejsce, ale tu będziemy sobie wykańczać ściągacze, natomiast tym sznureczkiem, które macie tutaj, jeszcze zablokujemy sobie robótkę, czyli zobaczcie, tu mam półsłupek, wyszukuję sobie pierwsze tutaj takie wolne oczko, przeciągam tą włóczkę tutaj i robię oczko ścisłe i zaciskam w taki sposób, żeby po prostu połączyć sobie to połączenie, żeby było stabilniejsze. Jedyne miejsce to jest to łączeniowe, natomiast to można mieć z boku nogi, tak naprawdę tego w ogóle nie będzie widać. Może na jasnym bardziej widać, natomiast na ciemnym to, co ja mam tutaj zrobione, to zdecydowanie w ogóle nie jest widoczne, tak? W taki właśnie to sposób wygląda. Tu będziemy sobie robić jeszcze ściągacz na dole, więc z tym się nie ma co przejmować. Zobaczcie, mam zrobioną próbkę z 20 oczek, jeśli chodzi o okrążenie, więc teraz sobie wyliczymy, ile nabrać oczek, żeby zrobić sobie nogawkę.
Będzie to taki bardzo prosty zapis matematyczny, pewnie już niektórzy wiedzą, jak ja to robię, natomiast dla osób nowych szybciutko pokażę. Zobaczcie, w okrążeniach miałam 20 oczek, więc na płasko połowa to jest tak naprawdę 10 oczek, więc zapisuję 10 oczek, tak? I mierzę sobie, ile 10 oczek daje mi centymetrów. Powiedzmy, że tutaj około 4 centymetrów. Może troszeczkę więcej, w zależności od tego, jak tutaj patrzę. Zawsze lepiej sobie zrobić większą tą próbkę, nawet 40 oczek. Ona wtedy będzie bardziej miarodajna. I jak Wam chcę tylko pokazać, jak ja to robię. Czyli tak, u mnie te 10 oczek, powiedzmy, że daje tutaj około 4 cm. No i teraz musicie sobie zmierzyć obwód nogi w udzie, w najszerszym miejscu, po to, żeby oczywiście Wasza nogawka weszła luźno na nóżkę. I musicie taki obwód sobie zmierzyć, wziąć centymetr i zmierzyć. Powiedzmy, że chcecie, żeby taki obwód miał, no nie wiem, może tutaj nie chcę przesadzać zbytnio, 40 cm. Mój ma chyba coś około właśnie tylu. Już sobie tutaj zmierzę. 50 cm, o przepraszam, 50 cm zapisujemy oczywiście pod centymetrami, natomiast x to jest nasza szukana liczba oczek. I stosując metodę matematyczną na krzyż, czyli mnożymy sobie te dwie liczby przez siebie i od razu dzielimy przez tą czwórkę. Czyli tak, 10 razy 50 przez 4 powinna Wam wyjść szukana liczba oczek. Oczywiście jest to mniej więcej szukana liczba oczek. Lepiej zrobić sobie większą próbkę, przerobić więcej rzędów, taką 10 na 10, żeby dokładnie obliczyć tą liczbę oczek. Warto ją później oczywiście zaokrąglić do liczby parzystej. I w taki sposób nabieramy tą liczbę oczek, którą otrzymaliście. Robimy sobie nogawkę cały czas do góry na taką długość, jaką chcecie, żeby były spodenki. Oczywiście nogawki musimy zrobić dwie. Ja się tutaj troszeczkę oddalę. Każdą nogawkę kończymy mniej więcej w tym samym okrążeniu, co zaczynaliśmy. Czyli mam tutaj sznureczek, patrzę, gdzie on tutaj jest, ta krawędź, i mniej więcej po zrobieniu już odpowiedniej długości kończę w tym samym punkcie. Natomiast te rzędy bardzo łatwo można policzyć, więc jeśli wykonujecie drugą nogawkę, po prostu policzcie sobie tutaj te rzędy, żebyście mieli pewność, że wykonujecie dwie takie same nogawki. Najlepiej na przykład liczyć od tego momentu tutaj niższego tutaj do góry i wtedy wiecie, że nogawki będą równe. Natomiast ja już oczywiście mam tą część zrobioną, więc chcę Wam pokazać, jak będziemy teraz sobie łączyć te nasze nogawki. Ogólnie to tak, trzeba sobie również zmierzyć mniej więcej obwód, jaki potrzebujecie już na górze, zobaczyć, ile centymetrów w obwodzie jest Wam potrzebne i ile możecie sobie tutaj zostawić, jak gdyby tu, gdzie mamy krocze, tak? Gdzie po prostu sobie zszyjemy i tej części nie będziemy używać, tak? Dzięki temu można już zawęzić sobie właśnie te spodenki, czyli tak, gdy pominiemy tą środkową część tutaj, to zostanie nam obwód tylko tutaj na te spodenki. To jest tak naprawdę rzecz indywidualna, musicie po prostu sobie zmierzyć centymetrem, ile potrzebujecie w obwodzie, bo może się okazać, że te spodenki na przykład potrzebujecie na taką szerokość, jakie są, i wtedy nie musicie totalnie nic tutaj zostawiać. Robimy po prostu cały czas w okrążeniach, albo po prostu, jeżeli chcecie, żeby one nie były właśnie takie luźne na górze, zostawić ileś tutaj oczek zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i to później będziemy osobno zszywać, tak? To wszystko zależy od tego, jaką chcecie osiągnąć szerokość Waszych spodenek. Ja te spodnie robię w takim prostokącie, kwadracie, czyli nie robię żadnych zmniejszeń, one są luźne, takie dresowe, dopiero na końcu będzie gumka zwężająca, więc nie będę zrobiła żadnych zmniejszeń. Są to takie najprostsze spodnie, dlatego one muszą być już dopasowane do Waszej najszerszego obwodu, tak? Który po prostu jest Wam potrzebny, żeby luźno założyć spodenki. Jeśli się okaże, że na przykład możecie jeszcze je zawęzić, to wybieramy, wydzielamy tyle oczek, ile chcecie zawęzić. Czyli tak, ja tutaj mam jedną nogawkę, która zaraz po zrobieniu ostatniego tutaj oczka wpinam sobie marker
i odliczam tutaj 10 oczek. 10, ponieważ uznałam, że tyle zostawię sobie tutaj w tej przestrzeni. To mi daje około tam powiedzmy 5 cm. Natomiast robię to zaraz na tej przestrzeni, gdzie skończyłam robić, tak? Czyli ostatnie oczko, które jest przerobione, wpinam marker i cofam się i odliczam do 10. To jest ta krawędź, przy której ja odcinam włóczkę i tą nogawkę zostawiam na razie w taki sposób. Natomiast druga nogawka oczywiście jest bardzo podobnie robiona, ale już nie odcinamy włóczki, ponieważ będziemy łączyć tą nogawkę z kolejną, czyli ta druga zostaje z włóczką. Natomiast tutaj robimy na odwrót, czyli Wasze ostatnie oczko, które przerobiliście, oczywiście musi być mniej więcej równe z tym poziomem, który tutaj mamy, czyli mniej więcej ta sama krawędź. Natomiast w tym momencie odliczamy te 10 oczek od tej strony, czyli tak, w tej nogawce mieliśmy z prawej strony odliczone 10 oczek, natomiast w drugiej nogawce z tej lewej strony. Oczywiście chodzi o to, żeby się środki ze sobą zrównały, zeszły, więc siłą rzeczy no, musi być to raz z jednej, raz z drugiej strony, tak żeby powstał środek. Czyli tak, ja teraz jestem w takim miejscu, że przerobione mam jedno oczko tutaj, wydzielone tutaj te 10 oczek i teraz będę sobie łączyła te nogawki ze sobą. Czyli tak, nogawka, która miała odciętą włóczkę, oczywiście ostatnie oczko, które tutaj wykonujemy, robimy sobie oczko ścisłe, czyli tak, ostatnie oczko jest zaznaczone markerem i tutaj po prostu przekładam włóczkę i zaciskam, tak jest zostawione. Tak jak mówiłam, jest tu odliczona ta ilość, którą chcecie zawęzić spodenki, więc to zależy od Was, ile tak naprawdę chcecie. Musicie ubrać te nogawki na siebie, przyłożyć i zobaczyć, czy jest odpowiednia szerokość i czy chcecie po prostu zawężyć. Jeżeli w ogóle nie chcecie zawężać tych nogawek, to sprawa będzie prosta, bo po prostu nie wpinacie żadnych znaczników. Możecie wpinąć tylko ten jeden tutaj ostatni, żebyście wiedzieli, gdzie będzie kolejne oczko łączeniowe, bo tak naprawdę my będziemy teraz łączyć w taki sposób, że pobierzemy następne oczko tutaj, te, które byłoby do zrobienia. Więc jeżeli w ogóle nie zostawiacie żadnej przestrzeni, zaznaczcie sobie tylko ostatnie oczko tutaj i ostatnie oczko tutaj z tej strony, żebyście wiedzieli, gdzie będzie łączenie. Natomiast teraz przykładamy w taki sposób, że nogawka, która ma nitkę prowadzącą, łączy się z nogawką, która miała nitkę odciętą. W taki sposób, że pomijam te, które były znaczniki, w których w oczkach były znaczniki, natomiast dalej wykonuję sobie ten sam ściek w kolejnym oczku, tu gdzie bym wykonywała dalej, tak? Czyli tu gdzie mam tą różnicę wysokości. I znowu robię sobie narzut, z tym, że tutaj na łączeniu zrobię w taki sposób, że nie będę wybierała tylko tylnej pętelki, tylko całe oczko, czyli jeszcze raz to ostatnie, które tutaj mam przerobione, przerobię całe, po to, żeby to łączenie było stabilniejsze i żeby się tak nie ciągło, czyli tutaj jest całe oczko i również w miejscu, w którym łączę, też wykonam w całym oczku, czyli znowu narzut, wbijam się w kolejne oczko z drugiej nogawki, w całe oczko, czyli w te dwie pętelki i bardzo przybliżam do siebie te nogawki, żeby nie było wielkiej dziury i również przerabiam sobie półsłupek nawijany. W dalszej kolejności oczywiście już pracuję tylko na tej tylnej pętelce, czyli tutaj. I teraz tak naprawdę mamy połączony przód, tak? Czyli złączyliśmy sobie ze sobą, jak gdyby pracujemy dalej, nie łącząc, tylko po prostu wykonujemy dalej. Powstanie nam tutaj w środku dziura, którą ja będę osobno zszywała. Natomiast teraz muszę przerobić sobie dookoła tą nogawkę do momentu, gdzie znowu mam wpięty znacznik. Znacznik wyznacza mi środek, znacznika nie wyciągam, ponieważ to jest równe 10 oczek, czyli oczko przed znacznikiem to będzie moje ostatnie oczko, które muszę zrobić. Dojdę do tego momentu i zaraz Wam pokażę. Ok, zobaczcie. Tutaj z przodu mieliśmy to łączenie, czyli tak naprawdę pomijaliśmy tą część środkową
i przeszliśmy sobie na drugą nogawkę. W środku będziemy mieć oczywiście dziurę, którą będziemy zszywać. Przerobiłam sobie teraz dookoła tą nogawkę i z powrotem jestem w miejscu, gdzie tutaj miałam z drugiej strony znacznik. Jeśli Wy nie macie tego znacznika, tylko mieliście to jedno oczko, no to musicie przerobić tutaj do tego momentu i później przejść do tego momentu. Natomiast osoby, które mają to, tak jak ja tutaj tą przestrzeń, ona też jest, podejrzewam, wygodniejsza niż robienie bez takiego czegoś. No ale nie wiem, nie próbowałam jeszcze tego, więc trudno mi powiedzieć. Natomiast ja skończyłam tutaj oczko przed znacznikiem, czyli oczywiście tutaj tak samo robię półsłupek w całym oczku po to, żeby właśnie nie wyciągnął się za bardzo wzór. I teraz znowu łączę sobie tą drugą nogawkę i znowu zrobię półsłupek w tutaj oczku przed znacznikiem, tak? Czyli robię narzut, bardzo mocno przybliżam do siebie te nogawki, żeby nie było zbyt dużej przestrzeni i tutaj oczko przed, tu było oczko zaznaczone, oczko przed znacznikiem, wbijam się i przerabiam tutaj również półsłupek, nawijamy w taki sposób i dalej kontynuuję już w kolejnym oczku wzór w tylnej pętelce. I tak naprawdę, słuchajcie, mamy połączone dwie nogawki już ze sobą. Teraz pracujemy już tylko w tych okrążeniach, pomijając tą dziurę w środku, więc w zasadzie ta najgorsza rzecz jest już za nami. Teraz budujemy sobie po prostu wysokość spodenek. Już oddalę się, żeby tu Wam pokazać. Czyli mniej więcej teraz to właśnie wygląda tak, że połączone mamy nogawki tutaj, a w środku mamy taką dziurkę. Łączenie polegało tylko na tym, żeby przejść na drugą nogawkę, przerobić tą nogawkę, ostatnie oczko i przejść na drugie oczko. Będzie tutaj dziurka, te dziury będę zszywała osobną nitką, włóczką, jeszcze zobaczę, pokażę Wam to później. Natomiast teraz budujemy sobie cały czas wysokość naszych spodenek. Nie wiem, czy wcześniej powiedziałam szerokość, ale oczywiście chodzi mi o wysokość tych spodenek i na bieżąco też mierzymy, czy ewentualnie dobrze zostawiliśmy sobie taką ilość oczek. Po przerobieniu kilka rzędów będzie już to widać, czy spodenki luźno przechodzą, więc można to sprawdzić i ewentualnie cofnąć się, spróć i zostawić mniej bądź więcej. Niestety metodą prób i błędów czasami tak robi się własne ciuchy, ale nie ma się co zrażać. Jeśli mają pasować, no to trzeba troszeczkę się namęczyć. Ja teraz już nie będę pokazywała części dalszej, tylko będę cały czas przerabiała naokoło spodenki, oczywiście już pomijając tą część, czyli dojdę tutaj, przejdę tu, przerobię tu, 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 cały czas naokoło spodenki i przerobię jakąś część i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ok, i ja już zbudowałam sobie tą część tutaj wysoko. Pozostała mi do zrobienia część na pasek, na gumkę, czyli tak naprawdę będziemy sobie teraz robić taki ściągacz, z tym, że musicie oczywiście już wiedzieć, jaką będziecie mieć szerokość gumki, ponieważ ten ściągacz będzie takim tunelem, żeby schować gumkę do środka. Czyli wysokość tego ściągacza to musi być dwukrotność, przynajmniej dwukrotność szerokości Waszej gumki, po to, żeby właśnie gumka była w środku. Więc tak, obecnie uzyskałam tutaj około 22 cm. Oczywiście to wszystko zależy od Was. Możecie sobie zrobić wyżej, niżej. Ja nie lubię zbyt wysoko mieć pas, więc robię troszeczkę niżej, z obniżonym pasem. Natomiast jeśli chodzi... Oczywiście można sobie teraz przymierzyć spodenki na siebie, sprawdzić, jak się układają, czy dobrze leżą. No i jeżeli uznacie, że już robicie gumkę, to pokażę Wam, jak będziemy robić tunel. Natomiast jeszcze tutaj w środku, ja jeszcze sobie nie zszyłam, ale mamy tutaj taką dziurę. To zszywanie tej dziury jest naprawdę bardzo proste. Chodzi tylko o to, żeby na przykład tą końcówką tutaj tej włóczki zszyć tak, jak tutaj idą te oczka. Czyli po prostu... Czyli można tak albo doczepić sobie włóczkę, albo zszyć to igłą. Na pewno będziemy mieć jeszcze tutaj taki otwór przed znacznikami. Wynika to z tego, że właśnie musimy tutaj połączyć ze sobą te dwa półsłupki, tu gdzie łączyliśmy sobie nogawki. Wszystko tak naprawdę zależy od Waszej ulubionej techniki. Ja prawdopodobnie tą część, gdzie tutaj mam oczka ładne, zszyję sobie oczkami ścisłymi. Nabiorę sobie pierwsze oczko tutaj z tej strony, pierwsze z tej
i wrócę się jeszcze raz, żeby sobie zszyć tą część. Czyli w taki sposób tą część, gdzie mam te 10 oczek, przerobię oczkami ścisłymi, a potem jeszcze raz igłą wyrównam sobie te boki, tak, żeby to po prostu ładnie wyglądało i nie było żadnych dziurek. Można szydełkiem, można igłą, to już dowoli, jak lubicie. O, w taki sposób. Czyli robimy taki kształt, który wyznaczały nam tutaj te oczka. Następnie oczywiście musimy też zszyć tutaj tą dziurkę. To już prawdopodobnie zrobię igłą i za chwilkę Wam pokażę, jak to u mnie wygląda. Ok, moje spodenki już są zszyte. Jeśli zszyjecie sobie oczkami ścisłymi, to ten szef tutaj będzie ładny i naprawdę będzie bardzo mało widoczny. Pamiętajcie, żeby oczywiście poszywać sobie tak, żeby nie było żadnych dziurek. Dobra, jeżeli macie już pożądaną wysokość tych spodenek, teraz zrobimy sobie ściągacz na naszą gumkę. Kończymy oczywiście mniej więcej w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy, łączyć dwie nogawki. Ja akurat miałam tutaj ten sznureczek, więc pamiętam. Natomiast policzcie sobie po prostu rzędy dookoła, tak żeby się nie okazało, że macie po prostu pół jednego rzędu, tylko żeby były pełne okrążenia. I teraz zaczynamy robić ściągacz. Teraz tak, mamy tutaj ostatni ściek z półsłupków nawijanych. Żeby sobie wyrównać mniej więcej tą różnicę, dwa ostatnie oczka na przykład możemy przerobić sobie oczkami ścisłymi, tak, żeby było tutaj w miarę równo. Nie jest to konieczne, ale można. Teraz będziemy robić do góry ściągacz z oczek łańcuszka i będziemy pracować na oczkach ścisłych nawijanych w tylną pętelkę. I teraz ja nabiorę sobie 30 oczek do góry, ponieważ tak sobie sprawdzałam i tyle potrzebuję, żeby zmieściła mi się gumka. Pamiętajcie, że teraz robimy taki tunel, czy on musi być podwójny, więc musicie sobie mniej więcej zrobić podobną ilość i sprawdzić, czy jest odpowiednia, bądź po prostu wcześniej przygotować sobie próbkę z kilku oczek i sprawdzić, ile oczek daje Wam ile oczek potrzebujecie nabrać, żeby była odpowiednia liczba centymetrów. Natomiast ja nabiorę tutaj 30 oczek, czyli mam tak raz, dwa. W ogóle to można sobie w to ostatnie oczko mogę się tutaj wpiąć, bo ono jest oczkiem ścisłym, żebym wiedziała, gdzie ono jest. Czyli tak raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, mam 30 oczek. Pamiętajcie, że ten łańcuszek nie jest miarodajny, dopiero trzeba przerobić wzór, żeby dokładnie wiedzieć, jaka będzie wysokość tego ściągacza. I teraz tak, robię 31 jako oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru, odwracam sobie ten łańcuszek i od drugiego oczka, tutaj w tą tylną pętelkę, podobnie przy łańcuszku jak robiliśmy wzór, robię narzut, pobieram tą pętelkę, przekładam pod i teraz również znowu przekładam przez te dwie. Czyli wykonuję tutaj oczka ścisłe z narzutem. Narzut. Wiem, że jest tutaj ciemny kolor i słabo widać, ale to jest dokładnie tutaj ta sama pętelka z tyłu łańcuszka, natomiast przerabiam oczka ścisłe z narzutem do końca tutaj wzoru. Czyli muszę tak do końca przerobić. Ok, mam przerobione prawie 30 oczek, ponieważ mam do zrobienia jeszcze tutaj jedno oczko. Ono jest dokładnie tutaj tak z tyłu, dlatego zaznaczyłam sobie to przedostatnie, tutaj ostatnie ze ściegu, żeby było wiadomo, które jest. Bo tak naprawdę trzeba sobie policzyć, czy macie Waszą liczbę oczek. I teraz zaczepiamy ten łańcuszek o dwa kolejne oczka, czyli bierzemy wolne dwa oczka, przekładamy włóczkę i robimy oczko ścisłe, tak? I znowu kolejne oczko, przekładam włóczkę i przez oczko. Czyli tutaj zaczepiliśmy sobie o dwa kolejne oczka łańcuszek. Te dwa oczka nie są wliczane do wzoru, my będziemy cały czas pracować tylko na tym łańcuszku, więc teraz odwracam sobie robótkę i robię dalej ten sam ściek, tylko po prostu te dwa oczka pomijam. Tak naprawdę
Też ciężko jest je przerobić, bo one nie wchodzą do wzoru i ciężko byłoby się wbić. Natomiast ze wzoru mam tutaj pierwsze oczko, to. Ja tutaj je widzę, ale jeśli macie problem z odróżnieniem tego oczka, warto sobie na przykład po zrobieniu całości tutaj znaczyć markerem, które to jest oczko, albo odliczyć te dwa i dopiero zacząć przerabiać. I teraz tutaj znowu robię oczka ścisłe z narzutem, ale teraz już za każdym razem wybieramy tylko tylną pętelkę z oczka. Czyli zobaczcie, to jest moje całe oczko. Wiem, że słabo widać, ale to jest tylna pętelka. I teraz zahaczam tylko o tylną pętelkę i dalej wykonuję ten sam ściek. Czyli oczka ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. W zasadzie tak będzie wyglądał cały czas wzór na nasz ściągacz. Robimy cały czas góra, dół, oczka ścisłe z narzutem, a gdy jesteśmy tutaj przy pasie na dole, zaczepiamy za każdym razem o dwa oczka ścisłe, jak gdyby zaczepiamy ten ściągacz. I teraz tak, ja sobie tutaj przerobię do końca. Ok, i teraz przechodzę do ostatniego oczka i w ostatnim oczku przerabiam dwie pętelki, czyli zarówno przednią, jak i tylną, po to, żeby to połączenie było stabilniejsze. I znowu oczko do góry, odwracamy całe spodenki. Będziemy musieli niestety tak przekładać ciągle, ale dzięki temu powstanie ładny ściągacz. I tutaj znowu wracamy i wykonujemy to samo, czyli oczka ścisła w tylną pętelkę. Oczywiście warto sobie znaczyć tutaj to początkowe oczko, żeby wiedzieć, które to jest, jak będziemy wracać. I teraz cały czas przerabiamy tak samo. Ściek jest cały czas ten sam. Oczko ścisłe z narzutem w tylną pętelkę. Natomiast ja sobie dojdę jeszcze raz do tej krawędzi i tu już przerobiłam sobie prawie cały rządek. Pamiętajcie, że również tutaj musicie przerobić ostatnie oczko, ono się lubi schować i również przerabiam tak samo. Po prostu warto czasami sobie policzyć te oczka i sprawdzić, czy dobrze przerabiacie. I znowu jestem już tutaj przy moich spodenkach i znowu dokładnie robię to samo, co na początku, czyli tak, pomijam oczko, które było tutaj wcześniej użyte, widać, pociągnie się pętelka, wybieram dwa kolejne wolne oczka i robię oczko ścisłe w tym miejscu. Raz i znowu całe oczko przekładam i przekładam przez to. I znowu odwracam na lewą stronę i znowu robię ten sam ściek. Tutaj widać pierwsze moje duże oczko, tu są te moje dwa, one są bardzo zaciśnięte, więc ciężko się pomylić, żeby je przerobić, bo po prostu one są za malutkie i nawet nam się nie układa tak wzór. I dalej pracujemy już cały czas tak samo, czyli wybieramy sobie tylne pętelki tutaj i przerabiamy oczka ścisłe. Cały czas, słuchajcie, tak samo. Czyli góra, dół, w ostatnim oczku cała pętelka, oczko do góry, wracamy i przerabiamy tak cały czas. Tak naprawdę musimy właśnie zrobić ten ściągacz dookoła, czyli cały czas przejść przez nasz pas dookoła, więc jest sporo pracy. I jak dojdę tutaj, to pokażę Wam, co dalej. Natomiast w trakcie, jak już będziecie robić sobie ten ściągacz, warto właśnie sprawdzić, czy mieści Wam się luźno ta gumka. Mi właśnie na tym zależało, żeby ta gumka weszła i żeby też nie była tak na styk, ponieważ tą końcówkę tutaj, tą górę, będziemy w środku jeszcze tutaj zszywać, więc żeby było za co zszyć, troszeczkę musi być ten paseczek dłuższy. Dobra, przerobię i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. Ok, skończyłam robić ściągacz, trochę tego było. Tak, to mniej więcej powinno wyglądać. Natomiast ostatni rząd, jaki wykonujemy, to po prostu zaczepiamy o ostatnie oczko, bądź jeśli Wam zostało jedno, bądź dwa, zaczepcie po prostu tak, żeby była blisko tutaj tej krawędzi. Następnie idziemy jeszcze raz do góry i teraz połączymy sobie ze sobą te dwie krawędzie. Ja będę chciała zostawić ściek, więc patrzymy, jak biegnie ściek. Widzę, że tutaj ten łańcuszek z tej strony jest dokładnie taki sam jak tutaj, natomiast z tej jest taki początkowy pierwszy, więc tutaj mogę się wbić w całe oczko po to, żeby
przybliżę się, po to, żeby właśnie jego nie było widać. Natomiast chcę, żeby po prostu było widać ten łańcuszek. I teraz jestem na prawej stronie, więc składam w taki sposób, żeby ta prawa do tej prawej strony przylegała. I zrobimy sobie tutaj szycie na lewej stronie. Czyli tak, obecnie mam tutaj moje oczko na górze, ostatnie. Teraz, tak jak wspominałam, z tej strony pobieram cały łańcuszek, więc wyszukuję sobie pierwszego oczka, które tutaj było. Mam pierwsze oczko. Natomiast z tej strony chcę zostawić ten łańcuszek, ale to jest na razie takie początkowe łączenie, więc po prostu przy tym pierwszym ściegu przełożymy sobie to oczko przez ten łańcuszek. Czyli tak, ja sobie trochę zmniejszę to oczko. Tutaj nie trzeba było robić już oczka do góry, ponieważ nie zawracamy. I tak naprawdę tylko tutaj przekładam i robię oczko ścisłe. Następnie będę już oczkami ścisłymi zszywała do końca, oczko po oczku. Czyli teraz tak, teraz wbijam się w drugie oczko. Następnie w drugim oczku chcę zostawić tutaj ten łańcuszek ładny, więc wbiję się tylko w tą tylną pętelkę tego łańcuszka. Zresztą zaraz zobaczycie i to będzie bardzo dobrze widać na wzorze. Czyli tak, tu wbijam się w całe oczko, natomiast z tej drugiej strony pobieram tylko tylną pętelkę. Ja przerobię kilka, żeby Wam pokazać, dlaczego tak robię. Trzeba sobie po prostu popatrzeć, jak biegnie wzór i tak zszyć, żeby ten wzór tworzył taką ciągłość, żeby nie było widać tego szwu. I tak. I zobaczcie, jak zrobicie sobie tak jak ja, czyli z jednej strony pobieramy całe oczko, dokładnie tutaj z tej, a z tej zostawiamy tutaj ten łańcuszek, to tak naprawdę tego szwu prawie w ogóle nie będzie widać. Ok, ja sobie zszyję tak tutaj do samego końca. Ok, zszyłam sobie do samego końca. W dalszej części również nie ucinamy włóczki, ponieważ teraz będziemy sobie wszywać ten tunel po to, żeby mieć gumeczkę. Czyli tak, to jest moja prawa strona, natomiast na lewej stronie będziemy zawijać teraz ten ściągacz w taki sposób tutaj dookoła, po to, żeby właśnie stworzyć przestrzeń na gumkę. To, co Wam wcześniej powiedziałam, teraz mogę Wam już pokazać. I teraz tak, ja będę robiła to w taki sposób. Wezmę sobie tak do góry nogami, żeby było mi wygodniej Wam pokazać. I za chwilkę oczywiście też przybliżę. Natomiast chcę Wam pokazać, jak będziemy to zszywać. Czyli tak, przykładamy sobie tą krawędź do tej krawędzi. Idziemy cały czas wzdłuż na przykład tej linii i ja również będę starała się wbijać w różne miejsca, tworząc tutaj takie oczka ścisłe dookoła. Na początek złapię sobie tutaj tą część, żeby Wam pokazać, jak będziemy to robić. Czyli tak, nie mamy tutaj jakiejś ładnej krawędzi z tej strony, więc nie możemy wybierać tych oczek, ale ja po prostu będę wbijała się tutaj w dowolne miejsca. Na przykład zacznę tutaj od tej strony, żeby ta krawędź była blisko. Jeszcze raz. Czyli przybliżam sobie do siebie te dwie krawędzie i tutaj będę pobierała takie nitki, takie pętelki z wzoru. O, coś takiego, zobaczcie, tu jest taka pętelka, tu jest taka pętelka. Ona nie będzie miała wpływu tutaj na wzór i nie będzie tego widać, natomiast fajnie to będzie po prostu wyglądało, gdy zszyjemy sobie równo. Czyli tak, zobaczcie, wybieram sobie tutaj taką pierwszą pętelkę na początku, tak, i wybieram sobie tutaj pętelkę, tak naprawdę nie mam pętelki, więc po prostu wbijam się tutaj w dowolne miejsce. Przekładam przez te wszystkie pętelki szydełko i robię oczko ścisłe. I znowu kolejna pętelka z tego, kolejna tutaj i robię oczko ścisłe. Tak naprawdę robię to bardzo intuicyjnie, po to, żeby nie robić zbyt luźno i za gęsto. Najlepiej można sobie na przykład poprzypinać szpilkami, jeśli mamy jakieś szpilki. No właśnie. Ok,
szpilki znalezione, natomiast ja jeszcze zanim zrobię ten tunel, wsadzę sobie tą gumkę, żeby później jej nie przekładać. Oczywiście można przeukładać ją później, jest na to prosty sposób, ja wolę w taki sposób. Tu sobie zostawię trochę dłuższą krawędź, żeby mi gumka nie uciekła. Natomiast w dalszej części można sobie po prostu delikatnie dookoła pospinać tutaj tak tą stronę szpilkami, żeby mniej więcej po prostu wiedzieć, gdzie tworzyć sobie tutaj te oczka, tak, żeby po prostu one szły w miarę tutaj równo. Naprawdę nie jest to konieczne, ale może Wam ułatwić pracę, można bądź nie trzeba. I wbijamy się po prostu w oczko tutaj łańcuszka i gdziekolwiek tutaj z tej strony przerabiamy sobie cały czas oczka ścisłe. Jeszcze raz, czyli tak, pobieram sobie pętelkę tutaj ze wzoru, wbijam się w dowolne miejsce tutaj i robię oczka ścisłe. W taki sposób musimy sobie dookoła przeszyć tę krawędź. Można oczywiście też zrobić to igłą, nie musi to być szydełkiem, więc jak Wam jest po prostu wygodnie. I ja sobie zszyję tę część i za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. I ja już sobie prawie przyszyłam dookoła tą zakładkę tunel na gumkę. Oczywiście zanim zszyjecie do końca, trzeba sobie gumkę już odciąć, zszyć, przymierzyć i schować do środka. Najlepiej właśnie zanim zszyjecie, kilka razy pomierzyć, żebyście mieli pewność, czy gumka jest odpowiednia. I dopiero kiedy już wiecie, że jest na 100% tyle, ile powinno być, zamykamy do końca oczkiem ścisłym i kończymy robić górę. Ok, ja już sobie zaszyłam, z dziurkę już nie mam tutaj nic, natomiast w dalszej części przechodzimy do nogawek. Ja już jedną nogawkę sobie skończyłam, żeby Wam pokazać, jak to u mnie wygląda. Natomiast wzór na nogawkę jest dokładnie taki sam jak wzór na ściągacz, z tym, że nie wkładam już do środka gumki. Robię po prostu zwykły ściągacz tam i z powrotem na taką szerokości, jaką właśnie chcecie. Czyli tak naprawdę różni się tylko tym, że już nie wkładam tutaj gumki i też robię troszeczkę inaczej, żeby zawęzić, ponieważ wbijanie się tutaj, jak robiliśmy w oczka 2, powodowało, że mieliśmy dokładnie taką samą szerokość ściągacza w stosunku do całych spodenek, więc on tak naprawdę nam nie zawężał nic, jedynie gumka powoduje, że nam ściąga te spodenki, tak? Natomiast jeśli chodzi o dół, nie chcę używać tutaj już gumki, więc żeby sobie troszeczkę zaokrąglić ten ściągacz, trzeba wbijać się w 3 oczka. I zaraz Wam pokażę, jak to będę robiła. Natomiast oczywiście, jeśli nie lubicie takich ściągaczy, jak najbardziej można sobie taką nogawkę zostawić w taki sposób szeroki, na przykład doczepić włóczkę i obrębić sobie jeszcze dookoła jakimś dekoracyjnym ściegiem z oczek ścisłych, bądź jakimś dekoracyjnym, nawet takim jak pokazywałam Wam na początku, tam spódniczkę wykonywałam. Tak naprawdę wykończenie tych spodenek jest dowolne, w zależności czy chcecie, żeby były szerokie, czy chcecie, żeby właśnie miały ściągacz. Moje spodenki są takie 3/4, więc lepiej na mnie leżą, jak mam ściągacz, więc pokażę Wam po prostu, jak taki ściągacz robić. Tak naprawdę robimy go dokładnie tak samo, jak robiliśmy górę, z tym, że musimy tutaj sobie oczywiście doczepić włóczkę. Doczepiamy sobie w dowolnym miejscu, tu gdzie mamy oczko. Może być przed, może być za, wszystko jedno. I dalej robimy dokładnie tak samo. Z tym, że ja już nie robię tunelu, tylko zwykły ściągacz, więc postanowiłam, że on będzie miał 15 oczek, czyli połowę tego, co było na górze. Dlatego nabieram sobie tutaj 15 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jako oczko brzegu. I znowu tutaj robię dokładnie to samo, czyli wbijam się w środkową pętelkę z tyłu łańcuszka i przerabiam oczka ścisłe do końca tego rzędu, tylko różnica tutaj będzie właśnie polegała na wbijaniu się tutaj w te oczka. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. No i zobaczcie, przerobiłam sobie te moje 15 oczek i teraz jedyną zmianą tutaj co do tego ściągacza jest właśnie taka, że będę się wbijała tutaj w 3 oczka, po to, żeby ściągacz był mniejszy, był ściśnięty. Czyli mamy tak 1, 2 i jeszcze jedno, 3 i 3. I znowu odwracam, tutaj te 3 pomijam i z powrotem wykonuję ten sam ścieg. I w zasadzie wszystko robimy to samo, tylko
wbijamy się za każdym razem w te 3 oczka, czyli tam i z powrotem 3 oczka. Robimy sobie tak dookoła, ostatnie wbijamy tak jak Wam wyjdzie, może być 2, może być 1, w zależności jak tam Wam wyjdzie. Łączymy w taki sam sposób jak pokazywałam na górze i w zasadzie ściągacz gotowy. Ja zrobię drugą nogawkę i jeszcze Wam coś króciutko powiem. I moje spodenki są już gotowe, wszystko jest zrobione. Ja natomiast jeszcze chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeśli macie wystarczającą liczbę włóczki, ilość włóczki, ja niestety nie mam i już mi raczej nie starczy, można sobie zrobić kieszonkę dokładnie z tego samego wzoru co tutaj. Ta kieszonka może być zwykła, taka prostokątna, kwadratowa, na przykład przymocowana właśnie na boku, z jednej i z drugiej strony, tak jak się teraz to po prostu nosi. Oczywiście to wszystko zależy od Was, czy chcecie taką kieszonkę, czy nie. To jest najzwyklejszy wzór, który stosuję właśnie na ściągaczu. Jeśli jesteście osobami zaawansowanymi, taką kieszonkę można sobie wyprofilować na takiej zasadzie, że na przykład jeżeli ma być z przodu, można część tutaj robić jako prostokąt, a później odpowiednio na górze zmniejszać te oczka, żeby sobie tak zaokrąglić. Natomiast trzeba to samo później zrobić lustrzanym odbiciem. I ja tego nie pokażę, po prostu nie mam włóczki, może innym razem, jak będę robiła jakieś inne spodenki, zrobię kieszonki. Mam nadzieję, że Wam się pomysł na takie spodenki rybaczki podoba. Mam nadzieję, że sobie spróbujecie. Ja już Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa!